Adam Nawałka zszokował swoimi słowami wszystkich kibiców piłki nożnej. Polski trener ogłosił, że najbliższy sezon będzie jego ostatnim jako szkoleniowiec RB Warsaw. Jednak to deklaracja Nawałki, jako iż jego celem na ten sezon ma być sięgnięcie po trofeum Ligi Mistrzów, wywołała dużo dyskusji. Jestem fanem RB Warsaw, jednak nie uważam, że będą w stanie wygrać Champions League. Adam lekko się odkleił, ale zobaczymy. Trzymam za nich kciuki. Mecze tego klubu trzeba traktować jak mecze reprezentacji. Wszyscy musimy wspierać najlepszy klub w Polsce bez znaczenia, z jakiego miasta się pochodzi. Czy drużyna RB Warsaw jest w stanie wygrać najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe na świecie i stać się pierwszym polskim triumfatorem Ligi Mistrzów? Tego dowiemy się w tym sezonie. Ostatni, 5. sezon naszej przygody w karierze menadżera klubem RB Warsaw rozpoczynamy od przyjścia nowej gwiazdy. Mohamedowi Salahowi wygasł kontrakt z Liverpoolem, a myśmy to wykorzystali i Egipcjanin trafia do naszej drużyny za darmo. Stroje na ten sezon pozostawiamy bez zmian i dostajemy informację, że nasz budżet transferowy na ten sezon wynosi ponad 37 milionów euro. Także są to bardzo duże pieniądze, które będziemy mogli wykorzystać na pozyskanie bardzo dobrych piłkarzy. Nasz skład obecnie prezentuje się tak. Poza Salahem do klubu przyszedł Forsberg i Maguire. Angielski obrońca od razu ląduje w pierwszym składzie, a Forsberga i Salaha dodajemy jak na razie na ławkę rezerwowych. Załatwiamy sprawy z przedłużeniem kontraktów naszym piłkarzom, a naszych młodych zawodników dodajemy na listę wypożyczeń. Zobaczmy na cel od zarządu, który wymaga od nas uzyskania serii 10 meczów u siebie z co najmniej jednym strzelonym golem. Także z realizacją tego celu nie powinniśmy mieć problemu. Musimy ściągnąć do pierwszego zespołu jednego kluczowego piłkarza grającego na pozycji pomocnika lub napastnika. Także raczej zrealizujemy to zadanie. W sukcesie krajowym musimy wygrać ligę oraz wygrać Puchar Polski oraz musimy dojść aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale jak wiemy celujemy nieco wyżej, jakkolwiek to brzmi, postaramy się wygrać te rozgrywki. Brakuje nam napastnika do pierwszego składu i na pierwszą myśl do głowy przyszedł mi Krzysztof Piątek, który przecież grał u nas. Polaka sprzedaliśmy w poprzednim sezonie po tym jak Robert Lewandowski przyszedł do naszej drużyny, ale jak wiemy Roberta już nie ma i możemy ponownie sprowadzić Krzyśka. Żeby nie przepłacać, oferujemy 13 milionów euro, a Leeds się nie zgadza. Dostajemy oferty turniejów przedsezonowych i wybieramy jak zawsze ten, w którym możemy zarobić jak najwięcej. I czekają nas 3 spotkania, kolejno z Hoffenheim, Lille oraz Eintrachtem Frankfurt. Ekstraklasy rozpoczniemy od meczu z Wartą, a już za ponad miesiąc czekają nas 2 mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów, w których to zmierzymy się z Apoelem. Naszemu skautowi zlecamy scouting w Polsce na 9 miesięcy i symulujemy pierwszy mecz w turnieju, który przegrywamy 3-2 z Hoffenheim. Hannes Kuch odchodzi do Radomiaka za 370 000 euro, a my symulujemy mecz z Lille, który kończy się remisem 2-2. Bąk, Krupa i Pawłowski odchodzą na roczne wypożyczenia, a Mirandę za 1 300 000 sprzedajemy do Bristol. Symulujemy ostatni mecz turnieju przedsezonowego, gramy z Eintrachtem i wygrywamy 3-2 i ostatecznie zajmujemy 4. pozycję w tabeli. Werder Brema płaci klauzulę odstępnego za Regera. Zarabiamy prawie 30 milionów na tym transferze, ale niestety tracimy czołowego piłkarza. Ale na lewej obronie mamy Puchacza ocenionego na 74, także on ląduje do pierwszego zespołu. I zobaczmy na nasz budżet transferowy, który wynosi 66 milionów. Także pora udać się na zakupy. Piotrek Zieliński, 33-latek, oceniony na 82 overalla, jest do wyciągnięcia z Napoli, wcale nie za duże pieniądze. Także rozmawiamy z jego klubem i dogadujemy się na 20 milionów euro. Z samym Polakiem szybko dochodzimy do porozumienia i Piotrek ląduje w naszym zespole jako nowa gwiazda. Stop! Tak jak wspominałem, ten sezon będzie ostatnim sezonem tej kariery menadżera, jednak przygotowałem specjalny odcinek dla wspierających kanału, w którym to zmieniłem klub i przesymulowałem 5 kolejnych sezonów, tak aby zobaczyć jak drużyna RB Warsaw będzie funkcjonować bez mojej ingerencji. Jacy piłkarze odeszli z klubu, a jacy przyszli? Czy zespół dalej niszczy wszystkich na krajowym podwórku? I przede wszystkim jak radzi sobie w europejskich pucharach? Tego dowiedzą się tylko wspierający kanał, także zachęcam do dołączenia do tego grona. Krzysztofa Piątka już nie możemy sprowadzić do naszego klubu, ale możemy porozmawiać z Lipskim w sprawie wykupu Timo Wernera, także to robimy. I z niemieckim klubem dochodzimy do porozumienia, negocjujemy kontrakt z napastnikiem
i Timo Werner trafia do naszej drużyny za 17 milionów euro. Zlecamy mu zmianę pozycji z lewego skrzydłowego na napastnika. I tak obecnie wygląda nasz skład. Najwyżej ocenionymi piłkarzami są Zieliński, Salah oraz Piątkowski. Na roczne wypożyczenia odchodzą Adrian i Bartosz Krupa, a my przechodzimy do startu Ekstraklasy. W pierwszym meczu podejmujemy Wartę Poznań na wyjeździe i wygrywamy 3-2 po 2 bramkach Salaha i golu Kameriego. Kolejni zawodnicy odchodzą na wypożyczenia. Przechodzimy do kolejnego spotkania w Ekstraklasie. Gramy z Zagłębiem Lubin, symulujemy mecz i wygrywamy pewnie 3-0. Zmieniamy pozycję Wernerowi na napastnika, a Augsburg przychodzi do nas z chęcią kupu Domingueza, także rozpoczynamy z nimi rozmowy, oferujemy 45 milionów, a oni się na to zgadzają, a więc jeżeli dogadają się z naszym piłkarzem, zarobimy dużo siana. Przechodzimy do meczu z Widzewem i wychodzimy nieco gorszym składem, ponieważ w tygodniu gramy pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów, symulujemy ten mecz i remisujemy 1-1 i przechodzimy do pierwszego starcia z APOEL-em, gramy na wyjeździe, symulujemy to spotkanie i przegrywamy 1-0. Dominguez ostatecznie dogaduje się z Augsburgiem i na tym transferze zarabiamy 45 milionów euro, a do pierwszej 11 na prawą obronę trafia Kolumbijczyk Mina, który jest oceniony na 76 overalla, także tutaj nie musimy szukać wzmocnień. Nasz budżet dalej robi wrażenie, mamy 65 milionów euro na transfery, ale możemy sprowadzać piłkarzy tylko z klubów Red Bulla i z tego co patrzyłem, ewentualne wzmocnienia mogłyby napłynąć tylko z Lipska, ale raczej nie będziemy już kombinować i pozostawimy nasz skład bez zmian. Symulujemy mecz z Piastem Gliwice i wygrywamy 3-0 i przechodzimy do rewanżowego starcia z APOEL-em. W pierwszym meczu przegraliśmy 1-0. A teraz wygrywamy 3-1 i przechodzimy do playoffów o Ligę Mistrzów. A w meczu decydującym zagramy ze Steaua Bukareszt. W międzyczasie symulujemy spotkanie z Rakowem i wygrywamy 4-3. I przechodzimy już do pierwszego spotkania w playoffach o Ligę Mistrzów. Gramy w Rumunii i przegrywamy pierwsze spotkanie 2-1. Jedyną bramkę dla naszej drużyny strzelił Duranville, a Mohamed Salah zmarnował rzut karny. Z Górnikiem Zabrze wygrywamy 2-1 i kończy się ostatnia godzina letniego okienka transferowego. Pora na rewanżowy mecz ze Steaua. W pierwszym meczu przegraliśmy 2-1, ale teraz gramy u siebie. Symulujemy ten mecz i wygrywamy 2-1 po bramce Wernera oraz Duranville'a, ale co najważniejsze, awansujemy do UEFA Champions League, a w fazie grupowej zmierzymy się z Arsenalem, Monaco oraz Young Boysami i wcale wyjście z tej grupy nie jest takie nierealne. W kalendarzu symulujemy 2 mecze Ekstraklasy, wygrywamy 4-0 w Mielcu oraz 4-1 z Ruchem Chorzów i przyszła pora na pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na własnym stadionie podejmujemy Young Boysów, symulujemy ten mecz i wygrywamy 2-0, a gole dla nas strzelali Zieliński oraz Kameri. W kolejnych meczach w lidze remisujemy 1-1 z Lechem Poznań oraz 1-1 z Pogonią Szczecin. Przechodzimy do drugiego spotkania w Lidze Mistrzów, gramy na wyjeździe z Monaco i z drużyną francuską niestety przegrywamy 4-1. Kolejne mecze w Ekstraklasie to znowu remisy 3-3 z Krakowem oraz 1-1 z Jagiellonią. I pora zmierzyć się z najsilniejszą pewnie drużyną w naszej grupie w Lidze Mistrzów, bo mierzymy się z Arsenalem. Symulujemy i przegrywamy 4-2 w Londynie. W Ekstraklasie czekają nas derby stolicy, gramy z Legią Warszawa i ten mecz wygrywamy 3-1. Następne spotkanie gramy ze Śląskiem Wrocław i przegrywamy pierwszy mecz w tym sezonie Ekstraklasy 2-1. Na półmetku fazy grupowej Ligi Mistrzów widzimy, że Arsenal dominuje tą grupę i pewnie idzie po awans do następnej rundy, ale o drugie miejsce wciąż możemy jeszcze powalczyć. Przechodzimy do kolejnego meczu, tym razem gramy z Arsenalem, ale już u siebie, symulujemy ten mecz i remisujemy 2-2 po 2 bramkach Mohameda Salaha. Symulujemy następne 2 tygodnie w kalendarzu i wygrywamy 3-0 z Radomiakiem oraz 3-1 z Koroną. I czas na mecz z Monaco, ale pierwsze zobaczmy na grupę, bo jest tutaj bardzo ciekawie. Nasz zespół, również i Monaco oraz Young Boysi mają po 4 punkty. Także walka o awans jest tutaj zacięta, ale zobaczymy co pokażemy w meczu. Przechodzimy do symulacji, remisujemy 2-2. W ostatniej kolejce pierwszej rundy Ekstraklasy remisujemy 1-1 z ŁKS-em i na półmetku sezonu w lidze zajmujemy pierwszą pozycję
Mamy 2 punkty przewagi nad drugim Śląskiem i 3 punkty nad trzecim Rakowem. Salah jak do tej pory trzecim najlepszym strzelcem w lidze. Piotrek Zieliński z największą ilością asyst, a to bramkarze z największą ilością czystych kąt. I zanim przejdziemy do ostatniej kolejki Ligi Mistrzów, czeka nas spotkanie ze Śląskiem Wrocław. A jak wiemy, jest to jedyna drużyna, która jak do tej pory pokonała nas w Ekstraklasie. Jak będzie teraz, przekonajmy się. Na ten mecz wychodzimy nieco słabszym składem z oczywistych powodów, symulujemy mecz i wygrywamy gładziutko 4-0. W grupie Ligi Mistrzów dalej zajmujemy trzecią pozycję. Następny, ostatni mecz gramy z Young Boysami, którzy mają 1 punkt mniej. Monaco mierzy się z Arsenalem i gdyby Arsenal wygrał to spotkanie, to wystarczy nam tutaj teoretycznie remis. Ale w tym meczu jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną, więc musimy od nas wymagać zwycięstwa. Symulujemy mecz i wygrywamy 2-1. Monaco remisuje z Arsenalem, co oznacza, że zajmujemy drugie miejsce. I awansujemy do następnej rundy, w której zmierzymy się z Realem Madryt, także z silnym przeciwnikiem. Ale jest to 1/8 Ligi Mistrzów, także nie ma co wybrzydzać. W Ekstraklasie gramy drugie derby z Legią w tym sezonie, które tym razem remisujemy 2-2. Przechodzimy do kalendarza i wygrywamy 4-1 z Ruchem Chorzów oraz 4-1 ze Stalą Mielec. I symulujemy ostatnią godzinę zimowego okienka transferowego, w którym dla naszego klubu nic się nie działo. I czeka nas teraz 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie gramy z Legią Warszawa. Przechodzimy do symulacji, wygrywamy 1-0 po golu Cameriego w końcówce spotkania. Także awansujemy do ćwierćfinału Pucharu Polski. Lecz zanim mecz ćwierćfinałowy, mierzymy się pierwsze z Koroną Kielce w Ekstraklasie i wygrywamy 4-0. A w Pucharze wygrywamy 3-0 z Ruchem Chorzów. W lidze pokonujemy Radomiak również 3-0. A na mecz z Jagiellonią wychodzimy strasznie osłabionym składem, ponieważ w tygodniu gramy z Realem i spotkanie to wygrywamy 0-1. No i przechodzimy do ciężkiego sprawdzianu dla naszej drużyny. Czeka nas pierwsze spotkanie z Realem Madryt, ale w tym spotkaniu naszym atutem może być własne boisko, także zobaczmy. I w pierwszym spotkaniu pokonujemy Królewskich 2-1 po golu Duranvilla oraz Salaha. Także rewanż zapowiada się bardzo ciekawie. Przed rewanżem wygrywamy 4-0 z Krakowią oraz remisujemy 1-1 z Pogonią Szczecin. 2 naszych młodzieżowców przenosimy do drużyny seniorskiej. Podejmujemy Lech Poznań na własnym stadionie, ale gramy rezerwowym składem i przegrywamy 2-1. I nadeszła pora na rewanżowy mecz w Madrycie. Co prawda wygraliśmy pierwszy mecz, ale dalej zdecydowanym faworytem do awansu jest Real. I żeby nie zaprzepaścić tego dobrego wyniku, najlepsze akcje meczu rozegram ja sam. 17 minuta meczu, rzut wolny dla Królewskich, strzela Arnold i niestety przegrywamy już 1-0. Przez pierwszą połowę nic się już nie działo, druga część spotkania to kolejne dogodne sytuacje dla Królewskich, ale nie zdołali już pokonać naszego bramkarza. Myślałem, że czeka nas dogrywka, bo sędzia zakończył mecz, ale stało się to. Wynik na tablicy pokazuje 2-1 dla naszego zespołu. I nie wiem, czy to jest jakiś lag, czy po prostu jak się gra najlepsze akcje meczu, to tak się dzieje. I w wydarzeniach spotkania możemy zobaczyć, że Ileni Kenia strzelił gola w 100 minucie, a Daj w 115 strzelił bramkę na awans. I to my zagramy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie zmierzymy się z PSG, także kolejny ciężki rywal przed nami. W Ekstraklasie pokonujemy ŁKS 3-0 oraz 3-2 Piast Gliwice. Tak wygląda skład Paryżan przed pierwszym spotkaniem. Przechodzimy do symulacji, przegrywamy 2-1 u siebie. W Ekstraklasie wygrywamy 1-0 z Zagłębiem Lubin. I przenosimy się do Paryża na rewanżowe starcie w ćwierćfinale. I zadecydowałem, że nie ma co oddawać losu komputerowi, jak do tej pory robiliśmy. Także w tym spotkaniu zagram ja sam. Pierwsza akcja naszej ekipy, Cameri w polu karnym i mamy 1-0. Także fantastycznie rozpoczyna nam się to spotkanie. Drugi atak, Grajd Zielińskiego jest już w polu karnym, zagrywa do Wernera, a ten z łatwością umieszcza piłkę w bramce i w 2 meczu wychodzimy na prowadzenie. 40 minuta meczu, dobre zagranie do Wernera, ten zagrywa do środka do Cameriego, który umieszcza ponownie piłkę w bramce i mamy 3-bramkowe prowadzenie.
Końcówka pierwszej połowy. Foden wbiega w nasze pole karne i zdaniem arbitra zostaje faulowany przez Mohameda Salaha i mamy 11 dla gospodarzy. Do piłki podchodzi Mbappé, który wykorzystuje tą 11 i mamy 3-1. Takim wynikiem kończy się pierwsza część spotkania. Robimy dwie zmiany w naszym składzie. Za Salaha pojawia się Adai oraz za Kameriego Bellingham. A druga połowa zaczyna się od groźnego strzału Simonsa, ale dobrze Gomez. Kolejny atak Paryżan. Ponownie Simons zagrywa do Kyliana Mbappé, który trafia w słupek, który ratuje nas od straty gola, ale piłka ponownie pod nogami Francuza i tym razem umieszcza piłkę w bramce. Indywidualna akcja teraz Duranville'a na lewym skrzydle. Duranville wbiega w pole karne, zagrywa do Wernera i Niemiec strzela drugiego gola w tym meczu, a my po raz kolejny wychodzimy na prowadzenie w tym dwumeczu. Foden dośrodkowuje teraz w nasze pole karne i tracimy gola, ale po jakim strzale Francuza. Trzeba to przyznać, fenomenalna bramka Mbappé. Po 90 minutach mamy remis w dwumeczu, także gramy dogrywkę. Przeprowadzamy zmianę, za Puchacza wchodzi Morgalia i po pierwszej połowie dogrywki wynik pozostaje bez zmian. Paryżanie teraz przeprowadzają szybką akcję, która kończy się sytuacją sam na sam Asensio z Gomezem. Gomez wychodzi, a Asensio strzela nad bramką. I po dogrywce dalej mamy remis, także czeka nas seria rzutów karnych. Pierwsza piątka oddelegowanych do strzelania karnych to Werner, Zieliński, Duranville, Adai oraz Ileni Kenia. Także przechodzimy już do pierwszej 11. Kylian Mbappé strzela i Gomez był blisko, ale mamy 1-0. Werner rusza i pewnie wyrównuje. Kolejny strzelec z Paryża to Kamavinga i on marnuje 11. Co na to Zieliński, a on na spokojnie wykorzystuje tą 11 po strzale w środek. Jak na razie prowadzimy, ale Foden bardzo pewnie uderza. Kolejne 11 to pewny gol Duranville'a, Ugarte również bez spotknięcia, pewny strzał Adaiego. I teraz jeżeli Valverde się pomyli albo Gomez obroni, awansujemy do półfinału UEFA Champions League. A więc zobaczmy, i Gomez był bliski obronienia tego, ale niestety się nie udało. I do decydującego karnego podchodzi Ileni Kenia. Podbiega do piłki na spokojnie, w drugi róg Donnarumy, umieszcza piłkę w bramce. A my awansujemy do półfinału. I w następnej rundzie naszym rywalem będzie kolejny zespół z Londynu, ale tym razem nie Arsenal, tylko Tottenham. Przechodzimy do polskiej Ekstraklasy, gdzie wygrywamy 3-1 z Wartą Poznań. W półfinale Pucharu Polski gramy z Górnikiem Zabrze i wygrywamy to spotkanie 2-0 i awansujemy do finału, gdzie zmierzymy się z drużyną Korony Kielce. Do końca rozgrywek Ekstraklasy zostały nam dwie kolejki, ale już po meczu z Górnikiem Zabrze możemy zapewnić sobie Mistrzostwo Polski, ale musimy pamiętać, że w tygodniu mamy mecz Ligi Mistrzów, także na to spotkanie wyjdziemy sobie nieco słabszym składem. Przechodzimy do symulacji, wygrywamy pewnie 3-0, zatem po raz kolejny zdobywamy Mistrzostwo Polski. Przenosimy się do Londynu na pierwsze spotkanie półfinałowe i pierwszy mecz sobie przesymulujemy, zobaczymy jaki będzie wynik. A wynik jest zaskakujący dobry dla nas, bo wygrywamy 3-1 po bramkach Zielińskiego, Adaiego oraz Kamariego. Także jakby to nie powiedzieć, jedną nogą jesteśmy w finale. Ostatni mecz Ekstraklasy to spotkanie z Rakowem i na ten mecz wyjdziemy ponownie słabszym składem. Przechodzimy do symulacji i wygrywamy 3-1, ale mnie najbardziej ciekawi, co wydarzy się w rewanżowym starciu z Tottenhamem. Także bez przedłużania symulujemy ten mecz i przegrywamy 3-2, ale w dwumeczu wygrywamy 5-4 i to my zagramy w wielkim finale Ligi Mistrzów. A naszym przeciwnikiem będzie zespół Newcastle United, który w półfinale pokonał Napoli w dwumeczu 3-1. Także zobaczymy, jak to się dalej potoczy i uda nam się wygrać Ligę Mistrzów. Zerknijmy sobie na tabelę Ekstraklasy po tym sezonie. Oczywiście zajmujemy pierwsze miejsce. Mamy 8-punktową przewagę nad drugą Legią. Raków Częstochowa na trzecim miejscu. A tabelę zamyka Radomiak z ŁKS-em. Najlepszym strzelcem widzę zostaje John z Legii Warszawa, który strzelił aż 30 goli.
Ileni Kenia z 18 bramkami na 4. miejscu, a Salah na 5. Top 3 najlepszych asystentów to nasi piłkarze Salah, Zieliński oraz Werner z 9 asystami, a najwięcej czystych kąt zachował bramka Śląska Wrocław. Przenosimy się do jednego z dwóch finałów. Pierwsze to finał Pucharu Polskim, gdzie podejmujemy Koronę Kielce. Oto drabinka, jakie obie ekipy pokonały i przechodzimy już do najlepszych akcji. Pierwszą sytuacją nasi rywale, ale dobrze Gomez. Indywidualna akcja Mohameda Salaha. Egipcjanin biegnie przez prawie całą połowę boiska i strzela, ale tylko rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika. Piłka trafia do Wernera. Werner utrzymuje się przy piłce, jest w polu karnym, wypatruje Salaha i Egipcjanin daje nam prowadzenie w tym finale. Kolejna akcja naszej drużyny. Kameri wypatruje Wernera, ale dobrze wyczuł to podanie golkiper Korony. Ponownie Kameri do Wernera, ale Niemiec strzela obok i kończy się pierwsza część spotkania. Także po 45 minutach prowadzimy 1-0, a pierwsza groźna sytuacja po przerwie to strzał Duranvilla, ale nic z tego nie ma. Podanie Ileni Kenii do Salaha, który strzela na bliski słupek i ma drugiego gola w tym finale, a my prowadzimy już 2-0. Przeprowadzamy więc zmiany. Na boisku pojawia się Adai, Bellingham, Piotrowski oraz Morgalia. I na podwyższenie wyniku okazję miał jeszcze Werner, ale dobrze Walesko. A sędzia kończy to spotkanie i wygrywamy 2-0. A co najważniejsze, zdobywamy kolejny puchar do kolekcji. Przyszedł czas na drugi finał, ale nie byle jaki, bo znacznie prestiżowy. Finał Ligi Mistrzów, gramy z Newcastle. Newcastle w drodze do finału wyeliminowało Leverkusen, Juventus oraz Napoli. Czy wygrają i z nami, czy odbiją się od ściany? Zobaczmy. Pierwsza akcja meczu, już groźna sytuacja dla naszej ekipy. Duranville biega pole karne, zagrywa do Ileni Kenii, ale dobrze bramkarz Newcastle. Mendes w naszym polu karnym uderza i broni Gomez, ale czy tam nie było gola? Świetna teraz indywidualna akcja Kameriego, jest już w polu karnym, zagrywa do Salaha, ale dobrze Castells. I mamy sytuację z poprzedniej akcji i wiemy już, że na pewno nie było gola. Duranville teraz z akcją, dobrze się odwraca, strzela, ale dobre interwencje Castellsa. Do przerwy, bez bramek. Rozpoczynamy drugą połowę i to znowu my tworzymy sobie sytuację. Werner, ale fenomenalnie Castells. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i Maguire umieszcza piłkę w siatce. I kto by przypuszczał, że będzie cichym bohaterem tego finału. Przeprowadzamy zmiany. Za Salaha wchodzi Adai oraz za Kameriego Bellingham. Z groźnym atakiem teraz Newcastle. Garcia zagrywa do Gonzaleza. Nie ma spalonego. I tracimy bramkę. Mamy 1-1. Ostatnia akcja meczu. 90 minuta. Izak sam na sam, ale Gomez ratuje nas od przegrania tego finału. 90 minut nie wystarczyło, także gramy dogrywkę. Zmieniamy strzelca bramki Maguire'a. Na boisku pojawia się Morgalia. Z groźnym strzałem Izak, ale ponownie ratuje nas Gomez. Wybitna teraz interwencja Puchacza, ale Gomez się myli, a Çalhanoğlu wykorzystuje takie sytuacje i przegrywamy w tym finale 2-1. Zostaje nam ostatni kwadrans na odrobienie straty w tym finale. Także końcówkę tego meczu rozegram ja sam. I mamy teraz Wrighta Adaiego, który wbiega w pole karne i strzela bramkę wyrównującą. Także mamy remis 2-2 oraz 10 minut, które być może wystarczy nam na strzelenie gola na wagę wygrania Ligi Mistrzów. 120 minuta, strzela Ileni Kenia, ale broni Castells. To jest już definitywnie ostatnia akcja meczu, ale co tutaj się dzieje? Ostatecznie nic z tego nie wychodzi. I mamy remis 2-2, także czeka nas seria rzutów karnych. Nasi strzelcy to kolejno Zieliński, Werner, Ileni Kenia, Adai oraz Duranville. Także zobaczmy, co Piotrek pokaże w pierwszej 11 i niestety ją marnuje. Gomez może się teraz zrehabilitować za swój błąd w meczu, ale Çalhanoğlu pewnie. Pewnie strzela również Werner.
Gonzalez również wykorzystuje 11. I Lenny Kenia strzela bez szans dla bramkarza. Do piłki podchodzi Isak uderza i Gomez był blisko. Adai nie marnuje 11. To samo robi piłkarz Newcastle. I teraz jeżeli Duranville nie strzeli, to przegrywamy. Rusza Belk, strzela, ale Castells broni. I niestety przegrywamy ten finał Ligi Mistrzów. Piłkarze Newcastle celebrują zwycięstwo, bo jest co celebrować. Ale uważam, że nasza ekipa pokazała się znakomitej strony w tych rozgrywkach. Najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów zostaje Mbappé. Zieliński najlepszym asystentem. To lista najlepszych bramkarzy. A my przejdźmy już do omówienia trójki najlepszych piłkarzy w tym sezonie w naszej ekipie. I najlepszym piłkarzem był Mohamed Salah. Strzelił łącznie 23 gole oraz zaliczył 13 asyst. Drugim najlepszym był Timo Werner, który strzelił 16 goli oraz zaliczył 12 asyst. A trzeci to Lenny Kenia z 22 golami na koncie oraz z 8 asystami. Co do celów od zarządu, z ekspozycji marki zrobiliśmy wszystko. W sukcesie krajowym wygraliśmy wszystko co mogliśmy. A zamiast do ćwierćfinału awansowaliśmy aż do finału Ligi Mistrzów. Tak jak wspomniałem, jest to ostatni odcinek kariery menadżera klubem RB Warsaw. Także zobaczmy sobie na podsumowanie. I na 5 sezonów zdobyliśmy 4 tytuły ligowe. 2 razy zwyciężaliśmy w Pucharze Krajowym. A co działo się dalej z klubem RB Warsaw? Tego dowiedzą się tylko wspierający kanał. Także jeżeli tego nie robisz, to zrób, bo w najbliższym czasie ukaże się nowy, dodatkowy odcinek z tej kariery, a obejrzeć go będą mogli tylko wspierający kanał. Krótko mogę zdradzić, że odcinek ten będzie eksperymentem. Zmienimy klub Adamowi na Wałce na jakiś inny i zobaczymy, jak komputer posteruje sterami Red Bull Warszawa. Jacy piłkarze zostaną w klubie, jacy przyjdą, gdzie odejdą największe gwiazdy tej drużyny. Tego dowiemy się w materiale ekstra. A jeżeli cała seria Ci się podobała, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Być może nagram kiedyś podobną karierę, ale na przykład w Anglii. Ale na ten moment wbijaj na inne materiały na kanale, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1.